Witam Was w mojej kuchni. Nie wiem, czy będzie mnie widać w 100%. Jeśli będę trochę ucięty, sorry. Witam Was na 1000 subskrypcji. To jest specjal na 1000 subskrypcji. Byłem na łowisku, złowiłem parę karasi. Co prawda nie są to jakieś największe sztuki, no ale są. Przede wszystkim świeżutkie, świeżo zabite, świeżo wypatroszone. Będziemy je wędzić w nowej wędzarce i o tyle nie jest zbytnio istotne to, co będę wędził w tym odcinku, natomiast to, co udało mi się zbudować, przetestowałem to, bardzo mi się to podoba i chciałbym się z Wami tym podzielić. Dobrze, więc tak, na początek może zważymy tą rybę. Podejrzewam, że tu jest jakieś no niecały kilogram, czyli mamy tam około 900 gram, coś takiego. 900 gram ryby, 5 sztuk na to przychodzi, także maluchy, małe karaski. Ale myślę, że będzie ok, mega wygrzbiecone, więc myślę, że będzie dobrze. Słuchajcie, robimy solankę i tak, liście laurowe 2, ziele angielskie około 3 i 3 ząbki czosnku, gdyż karaś trochę mułem zawsze zapierdziela. Chcę dać czosnku, to wyeliminuje ten mulisty posmak taki. Także to na pewno. No i z racji, że użyję tutaj litra zalewy, to wsypujemy 90 gramów soli. Robimy 9% solankę. Mamy litr wody. Myślę, że wleję to do garnka i może zagotuję, albo może nie. A tak wymieszam. Dodam, że ta woda jest taka ciepława, nie jest tam, pewnie z 50 stopni, coś takiego. Więc ok. Zalewam nią ryby. Tak jest. Położę tutaj, na razie trzeba je ułożyć. Położę na to talerz, żeby się ładnie zatopiły. Ale dodam też liście laurowe, dodam czosnek, ciepła ta woda, no. Dodam czosnek i dodam też ziele angielskie. Tu jeszcze coś z ryby wyszło. I na to przykryję talerzem i zostawię na noc w lodówce. Rano będę wyciągał, osuszał delikatnie, następnie będziemy przechodzić do wędzenia. W sumie to nie jest żaden przepis, tak dalej. Będę eksperymentował trochę z tym. Trochę poczytałem, wiem jakie tam, po co się dodaje. Także kiedyś tam udało się wędzić już rybę. Także no, zobaczymy jak to będzie. W każdym bądź razie zapraszam już Was na dwór przy wędzarce. Mieliśmy się spotkać już na dworzu, ale kurczę, ale trzeba przecież je zawiesić na hakach i warto Wam to po prostu pokazać. Słuchajcie, tak to wygląda. Taka czerwona zalewa się zrobiła, gdyż nie odkrajałem głów i to pewnie wpłynęło na to, iż woda się zabarwiła, natomiast jest wszystko ok. Słuchajcie, pokażę Wam na jednej sztuce. Ładnie się cały
zrobił. Będziemy go ociekać elegancko. Teraz tak. Chcę tutaj 2 haki dać. Czy dam 2 haki? Nie, dam 1 hak. Dam 1 hak. Ten hak wbiję tutaj przy kręgosłupie dosłownie. Musicie uważać, bo haki są bardzo ostre. I tak to będzie wyglądać. Dobra. Powbijam. Powbijam wszystkie haki. I teraz to już się widzimy nad wodą. Jeszcze tak, jeszcze tutaj między brzuszki wykałaczkę dam, żeby się rozeszło, nie? Elegancko. Tak to musi mniej więcej wyglądać, nie? Dobra. Biorę się za tą robotę i już się widzimy przy wędzarce. Jesteśmy. Już suszymy. Tu troszkę podbija, muszę troszkę skręcić. Zaraz skręcę i zaraz przejdziemy do omawiania sprzętu, który sam sobie zbudowałem od podstaw praktycznie. Kiedyś zespawałem taki stolik, może od tego zacznijmy. Kiedyś zespawałem taki stolik pod akwarium i ten stolik przecięłem na wysokość odpowiednią pod oczywiście rurę. Już teraz widzę, że będzie chyba problem taki, że będę musiał tą rurę przedłużyć, gdyż daje naprawdę czadu. Dość mocna temperatura się robi, więc jest ok. Więc może tak, stolik tutaj już dawno temu był zamocowany i zrobiony, zespawany przeze mnie z profili z jednej z firm, której tam pracowałem. I taki stolik sobie zrobiłem troszkę większy, tam jest druga część, wam pokażę. Tu jest druga część tego stołu, ale to gdzieś tam na pewno wykorzystam. Pomalowałem. Na razie niech sobie po prostu schnie jeszcze. No i ten stolik, jak widzicie, przecięłem. Następnie tak, dół mamy zamocowaną OSB. Mamy zamocowaną OSB i OSB tam mocowanie jest do rury. Rura jest 100. I tam jest takie mocowanie, o widzicie, tam nawet lekko tuningowałem, żeby się dobrze mieściła rura, chociaż niepotrzebnie w sumie. No ale ok. Modyfikacja taka, że przepaliłem taką ocynkowaną blachę, jak widzicie, to już ją dawno przepaliłem. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Na moje chyba nic nie powinno robić różnicy. I tutaj taki kominek, widzicie, właśnie powstał z tej przepalonej blachy. To jest zwykły taki kominek. Można kupić w każdym sklepie budowlanym. No i on generalnie służy mi po to, żeby rozprowadzać dym na boki. Żeby nie leciał dym bezpośrednio w otwór wylotowy, a otwór wylotowy jest dosłownie nad tym. Więc tak to wygląda. Temperaturę to tam nawet łapie, to widzicie już tutaj. Już nie było wędzone, w tym bardziej było testowane, czy działa temperatura i tak dalej. Termometr tutaj z takich tematów jest zamocowany, tutaj wychodzi i ładnie mierzy zaraz przy wylocie temperaturę. Mamy idealną temperaturę do suszenia i tak suszymy. Grube dosyć paliki dałem, bo to 65 na 70 konstrukcyjne i zrobiłem taki stelaż. Zdjęcia tutaj mniej więcej będę wam wrzucał, jak to mniej więcej w trakcie budowy trwało. I ten stelaż zrobiłem, widzicie, dookoła. Jest elegancko wszędzie pomocowany i bardzo gruby, sosnowy. Ok jest według mnie. Wszystko z nim cacy. Co najważniejsze, jest bardzo sztywna, a to będzie transportowane, więc na pewno to jest tylko atut tego, nie? Teraz tak, drzwiczki
To znaczy tak, może dookoła zrobiłem wszystko praktycznie ze świerka, sosny, generalnie z iglaków, nie? Problem mam z drzwiami tylko w sumie, ale do tego przejdę. Teraz tak, dach zrobiony jest ze sosny, desek sosnowych, dokładnie czegoś takiego jak tam jest. To są deski, podejdziemy, to są takie deski surowe. Z takich desek surowych robiłem właśnie tą górę. Obcinałem jeden brzeg, przykładałem ten prosty brzeg, bo tu jest prosty brzeg z tej strony. Przykładałem i było ok. Lecz niestety zostawiłem to na chwilę czasu. Zrobiłem pierwszy test, no i takie szpary powychodziły. Tutaj macie taką szparę. Deski się po prostu poschodziły. No mój błąd, bo z tartaku wiadomo już nie suszą tak jak kiedyś. To nie jest drewno też dobrze ususzone. Także no był z tym problem, ale wziąłem taką naturalną szpachlę bez żadnych tam jakichś uzupełniaczy lakierowych, takich rzeczy, ona dlatego pęka, ale jak widzicie jest ok i były próby już tutaj i nic generalnie nie leci tędy, gorzej, że tutaj gdzieś leci, nie? Tutaj się gdzieś wydostaje dym, ale to są pierdoły, gdzieś musi ulatniać się ten dym trochę, więc nie ma problemu. Tutaj jak widzicie jest błazeria, z tyłu tak samo jest błazeria, wszędzie jest taka podpalana, bardzo ładny efekt daje, mi się bardzo podoba. Tutaj była też błazeria dana, jak widzicie z tyłu też, jeszcze tutaj nie obrobiłem, nie mam pomysłu trochę na to. Z jednej strony może bym kątownik dał, ale myślę, że na razie chyba już dosyć wydatków co do niej, bo coś tam się pieniążków wydało. Z przodu dwie błazerie, jedną dałem do góry, z dołu wziąłem dwie, żeby zrobić taki swoisty, widzicie, takie wejście na palenisko. No i drzwi. Potem przejdziemy do środka. Drzwi. Z drzwiami mam taki problem, że troszkę mało się spasowują, nie? Są to deski klejone, świerkowe. I troszkę ciężko z ich spasowaniem. O, trzeba tutaj podnieść. No generalnie no nie jest to łatwe, żeby to zamknąć. Udaje się to robić. Jeszcze muszę jedną zasuwę zrobić. Jak widzicie, dosyć ciężko to było zrobić, ale daję radę. Jest zamknięte. Od razu po zamknięciu temperatura podbija bardzo. Także muszę to bardzo kontrolować. Myślę, że dłuższa rura tutaj będzie bardzo istotna. Bo jest skręcone, mimo tego bardzo szybko ta temperatura potrafi podbić. No ale mam tu w końcu konkretną wędzarkę. I tak, wymiary to jest 40 cm jest ogólnie szeroka. Tutaj 90 na 90 taki kwadrat. Jak widzicie to w takim kwadracie, może tego tak trochę nie widać, ale jest. No i co w środku? W środku tutaj nachylam się nad piecem, więc będzie troszkę ciepło. W środku wiszą jeszcze dodatkowo kiełbasy, ale to są kiełbasy grillowe bez soli peklowej. Spróbujemy je podwędzić trochę. I co? Tutaj mamy te poprzeczki, na których będę mocował tak. Tu będzie rożen. Jeszcze nie wiem czy tu, czy trochę niżej, ale nie chciałbym też dodać go za nisko, żeby tutaj ten komin na to wpływał. Więc nie chciałbym to dać za nisko. A tu mam dwa świeże w sumie paliki drewniane. W sumie to są nic innego jak odmiotły. Zwykłe trzonki. Drzwi musiałem wzmocnić, no ale nie wiem czy to nie będzie początek wzmocnienia, bo chciałbym tak wzmocnić tutaj bardziej przy końcu i przy bokach i z tamtej strony, więc takie mocniejsze troszkę wzmocnienie zrobić, bo się momentami robi banan. Najzwyczajniej w świecie. Całość się bardzo ładnie prezentuje. Bardzo mi się podoba. Aha, jeszcze komin wam nie omówiłem. Taki dosyć nietypowy zrobiłem komin. Z tego tytułu, że troszkę przesadziłem z wysokością, ale nie za dużo, bo tam mam chyba 1,40 m, a ja to mam 1,30 m. A chciałbym do busa czasem to wrzucić i gdzieś tam pojechać, nie? Chciałbym mieć taką możliwość. O, może tak. Więc zrobiłem coś takiego. I jest to przesuwne.
tylko przesuwnę do pewnego stopnia, to znaczy, no wiadomo, puchnie i tak dalej. Co prawda, no 2 ręce mam, to ładnie przesuwam, nie? Więc nie mam z tym problemu. Natomiast jak jedna ręka, no to tak troszkę, to też nie jest bardzo ciężkie, żebym robił to jedną ręką. O, może tak, nie? Wiadomo. No ale jest to już wędzarnia. Można to już powiedzieć, że jest to wędzarnia w stosunku do tej starej, którą sprezentowałem koledze. I normalnie kumpel będzie tam coś tam się bawił, jak nie, no to ją porąbię w cholerę i wrzuci do ogniska i tyle, nie? Więc to też nie będzie problem. I tak to widzicie wygląda, nie? Co to takie ciemne na ekran? Dobra, będzie chyba ok. I tak to wygląda. I teraz będziemy wędzić w czymś takim. Oczywiście widzę, że jest problem z temperaturą. Tutaj ta temperatura dziwnie skacze. Musiałbym ewidentnie użyć dłuższej rury z tego tytułu, że po prostu temperatura bardzo szybko i bardzo łatwo rośnie. I bardzo łatwo jest przesadzić, więc nie chciałbym tego robić. Nie chciałbym przesadzać. Więc no, trzeba to po prostu jakoś tam kontrolować, nie bardziej. No póki co mamy trochę burzową pogodę. Boję się, że zacznie padać. Zobaczcie. To troszkę źle wygląda, ale mam tutaj takie możliwości, że daszek jakiś coś, więc będzie bezpiecznie. Najlepsze jest to, że nie trzeba wcale tak mocno tutaj zwracać uwagę, jak zakręcę, czyli zacznę wędzić. Jeśli chodzi o ogrzewanie, jakieś tam palenisko zrobić, jakieś podkręcenie, no to troszkę to gorzej idzie. Natomiast no myślę, że w przyszłości może bym tutaj dodał jakiś temat wędzarniczy pod kątem elektrycznym, a chwilowo, tradycjonalnie nauczyć się porządnie wędzić. Tradycjonalnie może w przyszłości zrobię z tego elektryczną, ale na pewno taką tradycyjną też sobie zbuduję, tylko że już taką naprawdę gigantyczną, wielką, że tam będzie można, nie wiem, 100 kg kiełbasy zrobić na przykład, nie? Chwilowo właśnie takie coś. Bardzo mi się podoba. Jestem dumny z projektu, szczególnie, że zrobiłem dosłownie wszystko sam. Aha, takie zawiasy i taki zatrzask, nie? No to tu już chyba nie będę wam mówił zbytnio. Takie rzeczy można dostać w każdym sklepie budowlanym. I tyle, no co? To tyle. Dokończymy temat związany z karasiami. One jeszcze, kurczę, tak jeszcze tutaj nie są suche za bardzo. Jeszcze je podsuszymy. Jeszcze trochę drewna dołożę, żeby tutaj mi się ładnie podsuszało. Tutaj górą poprawię, żeby wylatywał. Zobaczcie, jak wezmę, o, trzymam. Widzicie? To bez problemu jeździ, nie? Także da się, tylko trzeba po prostu użyć lepszej siły. Ale co za tym idzie, to przynajmniej nigdy nie odleci. Nie będzie z tym problemu, nie? Dobra. Co? Dorzucę trochę drewna, żeby ten żar tam podtrzymywać, żeby temperaturę trzymać i tyle. I wam powiem, jak zaczniemy wędzić. Karasie muszą być jak pergamin, suchutkie. Tak samo kiełbasa. No to jest taka podstawa, żeby zacząć w ogóle wędzić. Musiałem troszkę jeszcze podgrzewać. No one potrzebują tutaj czasu, troszkę to przymknę, żeby tutaj się temperatura jakaś tam wytworzyła ładnie. Ok, a wędzić będziemy buczyną i tu mam trochę wiśniowych gałęzi suchutkich. Więc tyle. Na razie rozpalamy, żeby było po prostu po pierwsze żaru, po drugie, żeby ładnie wysuszyć temperatura, żeby była odpowiednia. I co? Tyle. W końcu nadszedł ten czas. Paluszek, zobaczcie, ładnie jedzie. Jeszcze na rybkach to tak, kurczę, ale kiełbaska tam z tyłu to już w ogóle pergaminik. Także może troszkę bardziej przesunę te rybki. O, tak troszkę przesunę w głąb bardziej. Dam jeszcze dosłownie chwilę. Chyba i zaraz zamykam. Od razu tutaj zdeterminowało mnie, żeby też zrobić tą listew boczną. Tu jest wygięte
tu jest ewidentnie wygięte, to musiałbym to po prostu jakoś potraktować, odgiąć, coś tu takiego. Myślę, że jeszcze jedną listwę nawet tutaj dać, bo ta już pomogła, złapała dół z górą. Jeszcze jedną może dam, jutro sobie zrobię. Ta dziwnie jest cała, ładnie widzicie, a ta się wygina, nie? Nie wiem od czego to jest, jaki czynnik tutaj ma na to wpływ. No ale jak chciało, to się wygięło i tyle, no. Co zrobić? Ale myślę, że jeszcze jedną listwę dam. Ona tutaj podtrzyma, dzięki temu wyrówna trochę. Tam z tyłu już się ładnie wyrównało. Zaczęło to wyglądać troszkę lepiej. No, zobaczymy. Dobra. Zaraz bierzemy się za wędzenie. Zamykamy wtedy piec. To już jest gotowe. No jest suche. No. Suche jest. Dobra. Zamykamy piec. Wrzucamy jedną taką buczynę konkretną. Zamykamy piec. Cyk. I co? Zamykamy wędzarę i wędzimy. Temperatura 50 stopni maksymalnie na gorąco. I tyle. Wędzi się już 40 minut. Mamy 40 parę stopni. Ale nic nie dorzucałem, nic nie otwierałem zbytnio. Więc w sumie, kurde, mega trzyma temperaturę. Jak na wędzenie ryb, to jest ok według mnie. Troszkę otworzę. Wpuszczę powietrza. Puszczę tego powietrza. Trochę tutaj tak za bardzo to też nie ma co otwierać. I tu może troszkę rozszczelnie bardziej. Podbijemy temperaturę i wsadzimy jeszcze jednego pniaczka. Pięknie niech się wędzi. Zobaczymy jak na końcu to będzie wyglądać. Koniec wędzenia. Godzina 22:30. Więc ciemno. Podbijamy temperaturę, aby uzyskać 80 stopni przez jakieś 15 minut. A wędzoną rybę to już będziemy testować w domu. Mamy kiełbaskę z wczoraj i karasia. Akurat chyba złocisty mi został. Pięknie się uwędził. Zapach jest zabójczy. No kurczę, no przepiękny zapach. Rybą no pachnie. Mięso odchodzi po prostu. Jest przepyszny ten karaś, bo wczoraj próbowaliśmy, ale niestety otwarcia nie nagrałem wędzarki. Zobaczcie, jak to mięsko wygląda. Jest no idealne, no co tu mówić po prostu. Jest naprawdę przepyszne, tylko to troszkę małe ryby są, nie? No ale jednak trzeba przyznać, że złowione przeze mnie, więc wiem co jem, chyba. Także bardzo ok. Tutaj dłubanina mega długa, bo no mnóstwo karaś ma ości, a taki maluszek mało co ma mięsa, więc no nie będę tutaj dłubał w nim za dużo. Tam mieliśmy po prostu przy imprezie, było ok. Kiełbasa mnie bardzo też zaskoczyła. Wędzarka przepięknie działa. Spróbuję to tak przekroić, żeby wam pokazać. Przepięknie działa wędzarka. Zobaczcie, to jest kiełbasa na zwykłej soli. Ta z papryką, grillowa. Odmroziłem trochę. No i wziąłem, uwędziłem i wam powiem, że poezja. Po prostu poezja, nie? Miód. Wędzarka się sprawuje. Jest naprawdę
zaskoczyła mnie, ogólnie Wam powiem. Dla mnie to jest zaskoczenie z tytułu tego, że po prostu tak super działa i to, co miałem do tej pory, to tak naprawdę nie oddaje tego wszystkiego, nie? Tego wędzenia. Teraz już po prostu takie wędzenie to już jest dla mnie naprawdę poziom naprawdę wysoki. Naprawdę wysoki. Dziękuję Wam wszystkim, słuchajcie, za subskrypcję. Jest nasz już 1000 ponad, bo kiedy to nagrywam, to właśnie dodałem wcześniejszy film ze smardzami. Więc bardzo Wam dziękuję za te subskrypcje. No i co? I zapraszam wszystkich nowych do subskrypcji. Stwórzmy jakąś fajną społeczność. I Wy, i ja. Głównie ja, ale Wy też zyskacie tutaj dużo. Na pewno też wiedzy. I co? To tyle. Zdjęcia w międzyczasie pododawałem, wszystko opisałem, tak dalej, budowę takiej wędzarki. I myślę, że każdemu taka wędzarka by się przydała w ogrodzie, jeśli ktoś w domu mieszka, albo na działce jakiejś. Choćby do wędzenia najprostszych rzeczy, ale można tam uwędzić wszystko, więc myślę, że okej. To tyle. Trzymajcie się. Hej.